Tajemnice Pomorza. W tajemnicach Pomorza wypływamy dzisiaj na morze i poznamy historie powiązane z jednym z bardziej tajemniczych okrętów marynarki wojennej, a raczej tajemniczej jego historii zaginięcia. O ORP Orle będziemy dzisiaj opowiadać. Ta jednostka pojawiła się w Gdyni w 1939 roku, prawda? Tuż przed wybuchem II wojny światowej. Tak, dokładnie. No to jaka była jej historia? Od czego powinniśmy zacząć? Młody okręt, krótko w służbie. Przede wszystkim był to najnowocześniejszy okręt w owym czasie polskiej marynarki wojennej. Wszedł do służby dokładnie w marcu 1939 roku. Pierwszym dowódcą był komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski. I my o aferach i o procesie związanym z dowódcą opowiemy troszeczkę później, ale najpierw zaczniemy naszą historię troszkę od tyłu, bo relacja torpedysty będzie nas interesować. Po wojnie obronnej ORP Orzeł znajduje się w Anglii, tuż przed jego zaginięciem. No i jest tam ta relacja torpedysty. Co to jest za postać? Jest to postać Mata Feliksa Przondaka, który w owym czasie był na bazie II Flotylii Okrętów Podwodnych, do której należał ORP Orzeł. I tam leżał sobie w izbie chorych, miał wrzody na ciele i z tego powodu też nie popłynął w ten rejs. Orzeł wyszedł w swój ostatni patrol, 7. patrol, którym zaginął 23 maja 1940 roku. I 3 dni później zjawił się u niego brytyjski radiotelegrafista George Ritchie, który dowiedział się, że właśnie w izbie chorych leży członek załogi Orła. I przekazał mu taką informację, że Orzeł został storpedowany przez holenderski okręt podwodny, przez Holendra, przez sojuszniczy okręt podwodny, co wywołało wielką konsternację w admiralicji brytyjskiej. Proszę sobie wyobrazić, że to był 3. dzień po wyjściu Orła w ten 7. nieszczęsny patrol. I o zaginięciu Orła, czy o tym, że Orzeł już nie powróci do bazy II Flotylii Okrętów Podwodnych, według relacji pana Przondaka, wiedział tylko pan Przondak, admiralicja brytyjska, no i ten brytyjski radiotelegrafista. To jak wyglądała relacja tego torpedysty polskiego? No okręt wychodzi, ten biedny człowiek dowiaduje się, że jego okręt już nie wróci. Został storpedowany i zaczyna mówić. A tu jest w ogóle jeszcze ciekawa historia, bo według jego relacji właśnie, która ukazała się w miesięczniku Morze numer 6 w 1964 roku, ORP Orzeł tego dnia, w ten ostatni patrol, wyszedł o godzinie 18 i o godzinie 20 wrócił. Natomiast wszystkie dokumenty mówią o tym właśnie, że Orzeł wyszedł około godziny 23. I jest to prawdą, bo nie ustalono w zasadzie z jakich powodów przerwał patrol wychodząc o godzinie 18 i wrócił do portu o godzinie 20. Powracając do sprawy tej relacji, to cały czas było przekonanie o tym, że to był okręt holenderski. Proszę sobie wyobrazić, że po wyjściu z tej izby chorych Feliksa Przondaka, on zwrócił się do oficerów drugiego okrętu, a właściwie pierwszego okrętu, który 20 września 1939 roku przybył do Anglii. Był to okręt ORP Wilk. Wtedy porucznik Bolesław Romanowski, późniejszy komandor, który 4 lipca 1947 roku przyprowadził naszą błyskawicę, która jest dzisiaj w muzeum, zaczął badać tę sprawę. Okazało się, że żaden holenderski okręt nie należy do II Flotylii Okrętów Podwodnych, do tej samej, do której należał Orzeł. A skoro ta informacja została nadana do radiotelegrafisty II Flotylii, więc ten okręt holenderski musiał pochodzić z II Flotylii Okrętów Podwodnych. I przez 70 lat, prawie 70 lat, nie wierzono Feliksowi Przondakowi w jego hipotezę. Uważano, że on sobie to wymyślił, aczkolwiek nie miał powodów, żeby kłamać. I proszę sobie wyobrazić, że w roku 2006 Brytyjczycy odtajnili część dokumentów z roku 1940.
I wtedy natrafiono na brytyjski okręt podwodny HMS Taku o numerze taktycznym N38, którego dowódca nosił holenderskie nazwisko. Dokładnie był to porucznik Wolderin James Howard Vanderbilt. I okręt Vanderbilta działał w pobliżu sektora ORP Orzeł. I co ciekawe, według admiralicji brytyjskiej Orzeł zatonął na niemieckim polu minowym w czasie dojścia do swego sektora w dniu 25 maja. Relacja Feliksa Pszondaka i George'a Riche, radiotelegrafisty brytyjskiego, również mówi o dniu 25 maja. Dziwna zbieżność, prawda? To jest pierwsza sprawa. Po stracie Orła 25 maja nastąpiła w brytyjskiej admiralicji wielka konsternacja. Od tej pory Brytyjczycy zmienili zasady wymiany okrętów w sektorach. To są jedne z cech wspólnych, że ten dzień 25 maja pokrywa się właśnie z twierdzeniem admiralicji brytyjskiej. Skoro Orzeł zatonął na niemieckim polu minowym według wersji brytyjskiej, to dlaczego Brytyjczycy całą sprawę o Orle utajnili na 50 lat? A po 50 latach ponowili memorandum utajnienia na kolejne 50 lat. Uważam, że jeżeli Brytyjczycy nie mieli nic do ukrycia w tej sprawie, to dlaczego to utajnili? Jednym słowem, relacja tego torpedysty rzuca nowe światło, ale nikt nie brał jej przez lata na poważnie. Nie. Dopiero do 2006 roku, jak wspomniałem, kiedy Brytyjczycy odtajnili część dokumentów. Dopiero wtedy. Natomiast błąd polegał na tym, że George Riche, radiotelegrafista brytyjski, mówił o holenderskim okręcie. A tu nie chodziło o okręt holenderski, tylko o dowódcę, który nosił holenderskie nazwisko. Na tym polegał błąd. ORP Orzeł rozpala wyobraźnię do tej pory. Co my wiemy aktualnie? Wiemy, że okręt wypłynął w swój 7. patrol i zaginął. No jest wiele wersji jego przypuszczeń, jego zatonięcia. Chyba taką najbardziej, poza tą, którą w tej chwili żeśmy tutaj wspomnieli, z przyczyn zatonięcia Orła jest udokumentowany chyba najrzetelniej meldunek pilota z 224 Dywizjonu RAF Obrony Wybrzeża z 3 czerwca 1940 roku, którym mówi, że około godziny 8 zrzucił 3 bomby 250-funtowe na niemiecki okręt podwodny. Problem polegał na tym, że każdy pilot po takim zadaniu, po powrocie do bazy musiał sporządzić szkic atakowanego obiektu. I kiedy sporządził ten szkic, nie przypominał on w żadnej mierze niemieckiego okrętu podwodnego, tylko przypominał kształt polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł. I tak ORP Orzeł pogrzebany gdzieś w wodach Morza Północnego. Tak. Do dzisiaj nie udało się go znaleźć. No niestety. Było wiele wypraw. Wyprawa Santi, które próbują odnaleźć Orła, jednak bezskutecznie, bo jeżeli on dostał 3 torpedy, no to niewiele z niego zostało. Historia jest bardzo ciekawa, natomiast to był okręt polskiej marynarki wojennej, najsłynniejszy, ale i też najbardziej taki pechowy, bo ten pech podobno zaczął się właśnie 15 stycznia 1938 roku we chwili wodowania. O tym mało kto wie, ponieważ holenderscy stoczniowcy, stoczni we Vlissingen, zastosowali tego zimnego styczniowego dnia zbyt gęsty smar i Orzeł z pochylni nie chciał spłynąć, zejść. Tupali, krzyczeli, pchali ten okręt, no ale niestety się nie udało. Dopiero po 2 godzinach zorganizowali 2 ciężkie lokomotywy i łańcuchy i zepchnęli okręt z pochylni. Wiadomo, że marynarze to jest taka grupa ludzi, którzy są bardzo przesądni i marynarze uznali to za pecha okrętu. Natomiast jeden z oficerów zrobił horoskop dla Orła, który mówił, że kariera Orła będzie błyskotliwa, lecz krótka. No ale jak każdy okręt, ten także posiadał swojego dowódcę. Henryk Kłoczkowski to ta postać, która można powiedzieć wiąże się ze skandalami, prawda, od samego początku. Tak, ponieważ w roku 1938 w trakcie budowy Orła w Holandii komandor Kłoczkowski związał się z pewną kobietą lekkich obyczajów i wybuchł skandal na tym tle, który być może później miał wpływ na jego postępowanie we wrześniu 1939 roku, bo niektórzy uważają, że tę kobietę
podrzucił mu któryś z wywiadów, prawdopodobnie niemiecki, ponieważ po powrocie z Holandii, już jako dowódca okrętu podwodnego, po przejęciu dowództwa 2 lutego 1939 roku, zmienił swoje poglądy i jak gdyby stał się proniemiecki. A jak to możliwe, żeby polski oficer w randze komandora podporucznika stał się proniemiecki? Co się dzieje dalej z naszym dowódcą? Mamy luty 1939 roku. Dowódcą ORP nowej jednostki prosto spod igły zostaje ów człowiek. Komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski, że był uważany przed wojną za najlepszego oficera od broni podwodnej. Zresztą on wykładał na kursach pływania podwodnego, szkolił wszystkich oficerów broni podwodnej. Czy słusznie go tak określano? Mnie trudno jest oceniać. Natomiast tak był uważany. Dowództwo marynarki wojennej przymknęło oczy na to, że on pozbierał sobie na Orła najlepszych specjalistów, podoficerów na swój okręt. Natomiast jeżeli chodzi o oficerów, to oficerowie zostali przysłani jemu z nadania kierownictwa marynarki wojennej. I tak, kiedy w czerwcu 1939 roku zastępcą dowódcy ORP Orzeł został kapitan Jan Grudziński, komandor Kłoczkowski strasznie był oburzony tą decyzją i nawet u dowódcy floty, kontradmirała Józefa Onruga, zrobił awanturę i nie chciał się pogodzić z tą decyzją właśnie. No ale niestety nic nie wskórał. Doszło do tego, że ta współpraca między oficerami, co jest bardzo ważne w historii Orła, a dowódcą okrętu nie układała się najlepiej. Jeszcze jego takie zachowanie krytyczne, to zaczęło się od 1 września, kiedy dzień wcześniej wypuścił swoich marynarzy i oficerów na przepustki. I jak okręt Orzeł opuścił port na Oksywiu, jako ostatni, około godziny 7. I co do tego, wszystkie okręty popłynęły do swojego sektora w zanurzeniu, natomiast Orzeł płynął w wynurzeniu, na powierzchni. Co też uważano, że jest to taką decyzją błędną komandora Kłoczkowskiego. Kłoczkowski popłynął w kierunku Gotlandii. Nie pozwalał kapitanowi Grudzińskiemu, który był jego zastępcą, na powiadomienie dowództwa. Dopiero uczynił to kapitan Grudziński 10 września. 12 września, znajdując się w okolicach Gotlandii, natrafili na niemiecki statek, zbiornikowiec w zasadzie, który oficerowie chcieli storpedować. Jednak spotkali się ze stanowczą odmową Kłoczkowskiego, ponieważ stwierdzić miał, że on nie jest pełny i dlatego nie będzie go torpedował. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ w późniejszym etapie okazało się, że Bremen nie był zbiornikowcem, tylko transatlantykiem niemieckim. I w tym czasie właśnie, 12 września, cumował w Nowym Jorku. Po dostaniu się do Tallina, okręt, jak wiadomo, 14 września został internowany. Kłoczkowski zszedł z okrętu i tutaj też są kontrowersyjne ustalenia, ponieważ jedni twierdzą, że wziął ze sobą maszynę do pisania i strzelbę, udając się do szpitala. Po co dowódcy okrętu w szpitalu strzelba i maszyna do pisania? Niektórzy twierdzą, że jednak nie miał tej strzelby i maszyny do pisania. W każdym razie po pozostaniu w Tallinie dowódca, który pełnił obowiązki dowódcy, czyli zastępca, kapitan Grudziński, dowiedział się, że jego okręt będzie internowany. Decyzja o ucieczce Orła z Tallina podjął porucznik Andrzej Piasecki. Jednak nie wszyscy członkowie załogi byli co do tego zgodni, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, Kłoczkowski pozbierał sobie podoficerów zaufanych i ci ludzie uważali, że to jest bunt przeciwko legalnemu dowódcy okrętu, zostawiając jego. Dowódca zostaje w Tallinie, a okręt ucieka. Tak, okręt ucieka. I dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że kończy się rola dowódcy, bo Kłoczkowski trafia później jakoś z Tallina do chyba Kozielska, prawda? Tak. Najpierw do Moskwy, do więzienia na Łubiance, potem do Kozielska. Tam z kolei są takie niejasne, jak gdyby informacje, ponieważ jedni twierdzą, że się skumał z bolszewikami, z Rosjanami, natomiast drudzy twierdzą, że ta postawa jego jako oficera polskiego była poprawna. Ale te sprawy są niejasne, niewyjaśnione do dzisiaj. A później Anglia i proces.
Głównym takim dowodem oskarżenia była relacja spisana 23 października 1939 roku przez 5 oficerów Orła. Ta relacja zabierała 12 punktów i zrobili tę relację w 6 egzemplarzach. Wysłali ją do banku, wysłano jeszcze również do kierownictwa marynarki wojennej. Jednak w 1939 roku, jak wiadomo, rząd generała Władysława Sikorskiego podjął decyzję o tym, żeby nie wznawiać czy robić procesów oficerów i podoficerów, ponieważ w tym czasie, będąc we Francji, podoficerowie oskarżali oficerów młodszych, oficerowie starszych oficerów o to, że przegraliśmy wojnę obronną Polski 1939 roku. I Sikorski chciał skończyć ten temat i dlatego nie wziął pod uwagę tej skargi, tej opinii tych oficerów z ORP Orzeł. Kłoczkowski zostaje skazany? Tak, ostatecznie 3 sierpnia 1942 roku zostaje skazany w nieuczciwym procesie, bo nawet jak zeznawał jego obrońca, mecenas Tadeusz Winiarski, że nie może bronić oskarżonego, ponieważ sąd nie dopuszcza ich do akt sprawy. W każdym razie wyrok zapadł 3 lipca 1942 roku. Dostał 4 lata więzienia, których nie odsiedział, bo nie mieliśmy takiej umowy podpisanej z Brytyjczykami. Został zdegradowany do stopnia marynarza i wydalony z marynarki wojennej. I o to chodziło admirałowi Świrskiemu, bo zanim proces się zaczął, admirał Świrski powiedział, że nie życzy sobie tego człowieka w szeregach polskiej marynarki wojennej. Najnowszy okręt polskiej marynarki wojennej przed II wojną światową i w trakcie II wojny światowej. Henryk Kłoczkowski, postać barwna, postać trochę skandalisty, bo historycy różnie o nim piszą. Po procesie trafia do Stanów Zjednoczonych, prawda? I tam żyje, pracuje i umiera. Tam w wieku 60 lat, dokładnie 1 października 1962 roku, umiera na zawał serca. Słyszałem taką opinię jednego z niby znajomych pana Kłoczkowskiego, że obejrzał film Leonarda Buczkowskiego „Orzeł” z roku 1958 i dostał zawału serca. I na zawał serca właśnie w 1962 roku zmarł. Taka to właśnie historia dowódcy tego najnowocześniejszego przedwojennego okrętu podwodnego polskiej marynarki wojennej. Okrętu, który do dzisiaj jest o tyle owiany tajemnicą, że nie został znaleziony. Być może kiedyś uda się jego wrak zlokalizować.